Rok 2003. Dla świata to był środek szóstej generacji konsol. Dla Capcomu zaś czas eksperymentów i nowych marek. Tuż obok fali naprawdę słabo przyjętych kontynuacji takich jak Devil May Cry 2, Dino Crisis 3 czy Mega Man X7 pojawiła się masa cichych, ale bardzo udanych klasyków takich jak Chaos Legion, Onimusha Blade Warriors czy temat dzisiejszego filmu Beautiful Joe. Gra przepełniona stylem i wyzwaniami, a zarazem list miłosny do kina oraz superbohaterów. Cześć, ja jestem Lord Venom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem na temat gry Beautiful Joe, wydanej oryginalnie na Nintendo GameCube, a potem na PlayStation 2. Nie przedłużając, zapraszam. Ale na początek może trochę kontekstu historycznego. Gra powstała na początku jako część serii Capcom 5, czyli 5 gier Capcomu, które miały nigdy nie wyjść poza Nintendo GameCube. Do tej serii należało też Killer 7 i Resident Evil 4, więc jeśli ktoś siedzi w branży growej dłużej, no to wie, że to nie zastarzało się najlepiej. Choć samo Beautiful Joe nie było jakimś specjalnym sukcesem, nadrobiła to dobrym przyjęciem i faktem, że była jednak niskobudżetową grą w porównaniu do całej reszty. Chwalono w niej przede wszystkim stylową, cel-shadingową grafikę oraz dynamiczny i wymagający gameplay. I to właśnie dzięki notom sięgającym aż 9 na 10 gra dostała aż 3 sequele, które nie zestarzały się tak dobrze jak pierwsza część. No ale nota notą, a pora pogadać o samej grze. Osobiście ograłem Beautiful Joe w wersji na PlayStation 2, bo jest to wersja bogatsza o nowy content, w tym kilka nowych grywalnych postaci i nowe poziomy trudności. Pozwolę sobie teraz na szybko nakreślić, o co w tej grze w ogóle chodzi. Nasz główny bohater Joe jest zagorzałym kinomanem, ze szczególnym uwielbieniem do gatunku tokusatsu. My go znamy jako Power Rangers, Kamen Rider i inne tego typu filmy oraz seriale. Ale podczas jednego z tych seansów dzieje się coś nietypowego. Główny bohater przegrywa. Z kolei złoczyńca, który go pokonał, wciąga naszego głównego bohatera oraz jego dziewczynę Sylwię do świata filmów. I o ile jego dziewczyna zostaje porwana, tak sam Joe uzyskuje wsparcie u podłego bohatera. Dostaje od niego zegarek, dzięki któremu jest w stanie przemienić się w swoją superbohaterską formę, którą z czasem nazywa Beautiful Joe. To jest oglądalny Joe? Bardzo ładny do oglądania Joe? Nie tak łatwo to przetłumaczyć na polski. Tak oto zaczyna się misja naszego głównego bohatera, by ocalić swoją dziewczynę, chociaż z czasem tak się wciąga w używanie swoich mocy do powstrzymywania złoczyńców, że po prostu o niej zapomina. Opowieść jest bardzo prosta i łatwa do zrozumienia, korzysta z klisz i nawet się tego nie wstydzi. Mimo prostoty nie brakuje tutaj zabawniejszych momentów czy odniesień do popkultury, jak na przykład innych gier Capcomu czy filmów. Bardzo łatwo je rozpoznać, choćby po samych kliszach. Joe praktycznie utrzymuje całą fabułę na swoich barkach i jego entuzjazm oraz chęć bycia cool w każdej chwili po prostu sprawia, że chcemy zobaczyć, co zrobi dalej. Ale zanim przejdę do omawiania gameplayu, to jedno małe przypomnienie. Jeśli oglądacie moje materiały od dłuższego czasu i jeszcze nie zostawiliście suba, to polecam to zrobić teraz. Tak, dla pewności. A teraz przejdźmy wreszcie do gameplayu oglądalnego Joe. Gra jest chodzoną bijatyką 2,5D z dużym naciskiem na zdolności gracza. Joe na początku potrafi wykonywać tylko najbardziej podstawowe ruchy jak chodzenie, wykonywanie podstawowych ataków, skakanie i robienie uników. Wraz z postępem w fabule zyskuje jednak zdolności, które wyróżniają Beautiful Joe na tle innych bijatyk tego typu. Mianowicie liczne zdolności imitujące efekty specjalne widoczne w filmach, zwolnione tempo, przyspieszone tempo czy też zoom, które realnie wpływają na to, co się dzieje na ekranie i także na przeciwników i inne przedmioty w świecie Joe. Dzięki nim nie tylko pokonujemy przeciwników, których nie dałoby się w żaden inny sposób, ale też rozwiązujemy zagadki środowiskowe. Przykładowo bomba, która wybuchnie w zwolnionym tempie, zrobi to z o wiele większą siłą niż ta, która wybuchnie normalnie. Albo latająca platforma poleci wyżej, jeśli włączymy przyspieszone tempo. Takich smaczków jest wiele, a ja nie śmiem spoilować większości z nich. Samo odkrywanie co i jak daje dużo satysfakcji. A odkrywać trzeba, bo na końcu każdego poziomu czeka nas boss, który dość brutalnie przetestuje, czego się nauczyliśmy.
Mimo że wersja na PlayStation 2 dodaje nowy, najniższy poziom trudności, to i tak nie ułatwi zadania w większości przypadków. On wpływa tylko na to, jak szybko zużywa się nasz pasek efektów specjalnych. I to właśnie skuteczne zarządzanie tym paskiem jest kluczowym elementem gry. Praktycznie każdy unik, bardziej zmyślny lub skuteczny atak, czy też efekt specjalny będzie zużywać pasek, a kiedy spadnie on do zera, Joe wyjdzie z transformacji i będzie wystawiony na obrażenie od wrogów. Dlatego też kluczowe jest zbieranie znajdziek porozrzucanych po poziomie. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości pasek się wydłuży, ku naszej korzyści, oraz zwiększa to jednocześnie naszą rangę na sam koniec poziomu. No właśnie, rangi. Każda sekcja poziomu jest oceniana pod względem tego, jak bardzo oberwaliśmy, jak dużo punktów stylu uzyskaliśmy podczas walki oraz jak szybko ją skończyliśmy. To wszystko wraz ze znajdźkami sumuje się na jedną wielką ocenę końcową na koniec etapu. Im ta jest większa, tym więcej dostajemy V-coinów. Te z kolei możemy potem wydawać na ulepszenia dla Joe. Czy to zwiększony pasek zdrowia, czy może nowe kombosy, a może dodatkowe życie, jeśli zaczyna nam ich brakować. Chociaż im lepiej gramy, tym więcej możemy zaoszczędzić właśnie na tym aspekcie. Bo jak już wspomniałem, gra nawet na najniższym poziomie trudności jest bardzo wymagająca i jeśli nie nauczyliśmy się wszystkiego, co jest nam potrzebne do tej pory, to będziemy bardzo mocno obrywać i szybko tracić życia. Tych jest limitowana ilość i ich utrata po prostu przywróci nas na sam początek poziomu, co nie jest przyjemnym doświadczeniem i sztucznie wydłuża rozgrywkę. Po części rozumiem takie podejście, w sensie gra się dzieli tylko na 7 misji, które trwają w sumie 3 godziny, zakładając, że idzie nam bardzo dobrze. Tak to możemy przynajmniej pierwsze przejście przedłużyć o jakieś 2 razy, biorąc pod uwagę, że gracz jest dopiero początkujący. Co mi się nie podoba, to fakt, że życia są limitowane. No bo, cóż, minęły już czasy arcade'ów i życia już praktycznie nie mają zastosowania, a od tego czasu znaleziono o wiele bardziej praktyczne checkpointy, więc gracz mógłby po prostu powtarzać w nieskończoność, a nie po prostu marnować czas na przechodzenie poziomu od nowa, jeśli mu coś nie poszło w jednej sekcji zbyt wiele razy. I bardzo wielka szkoda, bo stoi to w sprzeczności z tym, jak dobrze gra premiuje granie w skuteczny sposób oraz osiąganie wysokich wyników. Choćby dzięki temu, że kiedy wiemy co robić, starcia kończą się o wiele szybciej, a przedmioty leczące zmieniają się w V-coiny, które możemy potem wydać na jeszcze więcej ulepszeń. Ale to nie jedyna premia, jaką możemy dostać za granie. Otóż za ukończenie gry na każdym z poziomów trudności możemy odblokować jedną z 4 nowych postaci. Wśród nich jest Dante z serii Devil May Cry. Występuje on tylko w wersji na PS2 i posiada on kilka osobliwych mechanik, które występują tylko kiedy gramy nim. Cała reszta postaci to niestety reskiny Joe. Podsumowując, o ile sama podstawowa gra jest dość krótka i spędzimy z nią 3 do 6 godzin na pierwszym przejściu, tak już chcąc odblokować wszystko spędzimy przy niej powiedzmy 20 godzin. A to już jest całkiem niezła długość. Teraz może trochę o grafice, no i cóż, jaka grafika jest, każdy widzi. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Dobra, a tak teraz na poważnie. Gra jest bardzo mocno stylizowana na kreskówkę bądź anime z wczesnych lat 2000. Dzięki wykorzystaniu cel shadingu gra praktycznie osiąga ten efekt z wykorzystaniem asetów 3D, które wyglądają jak asety 2D i zestarzało się to całkiem nieźle. Choć animacje postaci są minimalistyczne, to wcale nie muszą być większe, ponieważ nie silą się na przesadny realizm i to po prostu działa. Minimalizm ten gra nadrabia wizją artystyczną, a konkretnym stylizowaniem na film, jaskrawą paletą kolorów oraz nadawaniem efektów, jakby walka była dynamiczniejsza niż faktycznie jest. Gra jest ucztą dla oka i nie wygląda gorzej niż niejedna wydana dzisiaj gra indie w tym stylu. Co mogę powiedzieć o muzyce w Beautiful Joe? 2 rzeczy. Techno i funk. Każdy utwór to mieszanka funku, techno oraz lekkiej dozy heroizmu, która pasuje do postaci Joe, a jednocześnie do lokacji, w której usłyszymy dany utwór. Byłbym nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, że gdybyście włączyli sobie soundtrack oddzielnie, bez gry i próbowali zgadywać, w jakim typie lokacji znajdują się dane utwory, to byście w większości przypadków zgadywali poprawnie. Ale mi do gustu nie przypadły tyle utwory, które grają na samych poziomach, co utwory, które grają w tle do bossów. Tutaj funk w znacznym stopniu ustępuje techno, a całość staje się o wiele bardziej dynamiczna, jakby by podkreślić wagę danego starcia. Podsumowując, co myślę o Beautiful Joe? Jest to gra od początku do końca w każdym aspekcie przepełniona stylem. Prawdziwy list miłosny do kina, gier i tematyki superbohaterów. System walki na swoje lata posiada ogromną głębię,
której zrozumienie nagradza nas nie tylko wizualnie, ale i swoją efektywnością. Gra jest dość krótka jak na dzisiejsze standardy, ale wymagająca i posiada pewien stopień regrywalności, który na pewno kogoś zachęci, aby ograć ją ponownie. Jedynym problemem jest jednak dostępność. Mimo tego, że postać była grywalna w takim Marvel vs. Capcom 3, a jego strój jest dostępny np. w Street Fighterze 5, czyli Capcom ewidentnie nie zapomniał, że Beautiful Joe istnieje, z jakiegoś powodu nie chcą go przywrócić na nowsze platformy. Jak dla mnie taka kolekcja Beautiful Joe byłoby bardzo fajnym dodatkiem do innych remasterów, które ostatnio wydają. Gdyby tak popatrzeć na Capcom jako magików od remasterów, no to cóż, cytując klasyka, czarodziej powinien wiedzieć lepiej. I tą sentencją zakończę ten materiał. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba, kliknij w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych materiałach, daj łapkę w górę albo w dół, bo to też jakiś feedback. No i zapraszam ponownie na mój kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Pozostaje mi jeszcze tylko polecić starsze materiały i powiedzieć cześć!